Tak więc jak to jest, że tak wiele osób nadal wierzy w ten mit o Kanadzie i daje się na to nabrać? Wiecie co, mi się wydaje, że po prostu oglądają jakieś filmiki, jakieś zdjęcia, czasami znamy kogoś, kto jest w Kanadzie i nam wysyła fajne fotki, wiecie, fajne z podróży, zdjęcia i tak dalej. Oczywiście przecież nikt nie będzie Wam robił zdjęć, jak haruje ciężko na jakiejś budowie, czy w jakiejś fabryce i tak dalej. Ludzie są tacy, że chcą, żeby im zazdroszczono, chcą wzbudzić zazdrość u innych, pokazywać, zobaczcie jak ja mam fajnie, wy macie gorzej, a to dlatego, że ja mieszkam tu, a wy tam. I później to zaczyna pracować w głowie i ktoś sobie tak patrzy na te zdjęcia, na te filmiki, ojejku jak fajnie kajakiem sobie popływać po kanadyjskich jeziorach, tutaj łosie sobie chodzą, tutaj misie, tutaj jakieś coś tam, ta piękna natura, to wszystko. I tak sobie człowiek myśli, no fajnie by było w takim miejscu mieszkać. Z tym, że nie zdaje sobie sprawy taka osoba, która w Kanadzie nie mieszka, że to są tylko, że to jest tylko kilka dni w roku. Skoro macie tylko 2 tygodnie wolnego przez pierwsze 5 lat, pomyślcie o tym, 2 tygodnie wolnego, urlopu płatnego przez pierwsze 5 lat pracy w tej samej firmie, ile tego czasu możecie przeznaczyć na te piękne krajobrazy kanadyjskie, na te piękne podróże, żeby zobaczyć, nie wiem, Niagarę, Vancouver to jest jeden wielki śmietnik, ale oczywiście są tam piękne góry i tak dalej, mi chodzi o miasto. Poszukajcie sobie filmików o dzielnicy bodajże Hastings. Największa ćpuneria na świecie, że tak powiem, niektóre słowa, przepraszam, ale muszę przekształcić, bo inaczej film zostanie zablokowany. Także nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas czeka na miejscu i wiele osób wydaje dosłownie oszczędności całego swojego życia, żeby tam wyjechać, no bo się naoglądają tej propagandy. Czasami nawet sponsorowanej przez rząd kanadyjski, bo to musicie też wiedzieć, że ta cała imigracja im się opłaca, bo skoro rocznie około 1,5 miliona do 2 milionów, z tego co tam kiedyś czytałem, osób składa wnioski imigracyjne do Kanady, niech każdy wyda tam kilkaset dolarów do $1000, a wiadomo, że to jest na pewno więcej, bo czasami to są rodziny i tak dalej. Jest kasa? Jest kasa. Dlatego Kanada się tak promuje, dlatego tak zachęcają ludzi, żeby te wnioski składali. Dlatego Wam pokazują, są reklamy, mi się nawet wyświetlają nadal reklamy, słuchajcie, teraz jestem na Korsyce, ale powiedzmy jest to część Francji i mi się wyświetlają reklamy po francusku, że o, znasz francuski, angielski, czy masz taki czy inny dyplom, to Kanada Ciebie chce, przyjedź, piękne życie, wspaniałe zarobki, w ogóle ach, och, no cud, kurczę, raj na ziemi, co nie? Dlaczego to robią? Jeżeli by im się to nie opłacało, to by tego nie robili. Jeżeli nie mieliby z tego zysków, to by tego nie robili. No i jest to taka pułapka, tak jak mówię, po prostu ludzie, którzy się dadzą na to nabrać, to bardzo, bardzo często żałują, po prostu wydają grube pieniądze, żeby się do Kanady dostać, a już na miejscu po prostu wszystko wygląda całkiem inaczej. Dobra, no trzeba też sobie powiedzieć szczerze, że Kanada to nie jest taki wyjątek, bo wiadomo, każdy kraj, do którego się wyjeżdża, no nie można wszystkiego o tym kraju się dowiedzieć, chociaż w Europie jednak, dlatego że mamy tą możliwość podróżowania tutaj, no to łatwiej jest na przykład sobie wyjechać, nie wiem, no na weekend czy na tydzień do Hiszpanii, do Szwecji, do Norwegii, do Niemiec, zobaczyć jak tam jest generalnie, no i więcej osób znamy tutaj na miejscu niż w odległej Kanadzie. No i problem jest taki, że później jak już jesteście na miejscu, okazuje się, że wiele rzeczy po prostu było nieprawdą. Na przykład takie zachęcanie ludzi, że macie taki czy inny dyplom, czy takie czy inne wykształcenie, to w Kanadzie, o Jezu, czeka Was piękna praca, super zarobki i tak dalej. To jest po prostu nieprawda. No, albo Wam się powie, że nie masz dyplomu kanadyjskiego, albo nie masz doświadczenia kanadyjskiego. No i teraz tak, albo się decydujecie, że zostaniecie zdegradowani o kilka poziomów, przeważnie tak to się kończy, no albo idziecie na jakieś tam studia i robicie jakąś nostryfikację dyplomu, co kosztuje bardzo dużo czasu i pieniędzy. Jeżeli powiedzmy macie jakiś doktorat, nie wiem, jesteście profesorem, inżynierem, kimś takim i chcecie zrobić równouprawnienia i powiedzą, ok, ale żeby otrzymać taki dyplom kanadyjski, musisz iść na przykład na 3-letnie czy tam 5-letnie studia na przykład. A rok studiów kosztuje Was $20 000. No i teraz jak?
wydać 100 tysięcy, tak, na dyplom, żeby pracować w zawodzie, gdzie i tak będziecie przeważnie zaczynać od najniższego poziomu następnie, bo nie macie doświadczenia kanadyjskiego. Nawet jak już otrzymacie ten dyplom kanadyjski, nie będziecie mieli doświadczenia. Więc to jest bardzo cwany system. Musicie o tym wiedzieć. To jest bardzo cwany system, gdzie ściąga się ludzi wykształconych, z doświadczeniem i tak jakby nakazuje im się zaczynać od zera w tym samym zawodzie. Dlatego też bardzo często ludzie nie pracują w swoim zawodzie, bo im się to po prostu bardziej opłaca. Tak więc, wiecie co, tak na koniec, no często to wygląda tak, że ten wyjazd do Kanady to jest taka euforia, takie marzenie, to kanadyjski sen, jak ja to nazywam. A kończy się, tak jak powiedziałem, jako kanadyjska pułapka, że po prostu jesteście już na miejscu, mieszkacie ileś tam lat, staraliście się o ten pobyt stały, czy tam o to obywatelstwo, włożyliście mnóstwo pieniędzy, właśnie czasami w jakieś studia i tak dalej. Macie dzieci, te dzieci też wysłaliście na studia, macie dom na kredyt, nie wiem co jeszcze, no po prostu nie chcecie już tego porzucić, bo no, zainwestowany czas i pieniądze. I wiele osób decyduje się na to, żeby po prostu w Kanadzie zostać, pomimo tego, że nie chcą tam być. Także przemyślcie to sobie dobrze, poinformujcie się, przede wszystkim poinformujcie się nie tylko na moim kanale, bo ja już naprawdę, o Kanadzie nawet mi się już nie chce gadać, no ale od czasu do czasu coś tam nagam, bo nadal są komentarze w tym temacie. Widzę, że nadal bardzo dużo osób się tym interesuje i chciałbym im zaoszczędzić po prostu czas i pieniądz, ok, no czas jest bardzo ważny, pieniądz to jest rzecz nabyta, pieniądz to można zarobić, stracić, wydać, wygrać, pieniądz to jest całkiem co innego, ale czas, no i również niektórym osobom na pewno zaoszczędzę rozczarowania, bo Kanada rozczarowuje, naprawdę. I tutaj, nie wiem, ja osobiście znam więcej osób, które właśnie Kanadą są zawiedzone i rozczarowane, niż tych osób, które powiedziały, jest lepiej niż myślałem czy myślałam. Tak naprawdę to takich osób nie znam. Dobra, trzymajcie się, pogadamy sobie w następnym odcinku o czym innym. Zostawcie jakiś komentarz, suba, lajka, co tam chcecie. Możecie się podzielić tym wideo, jeżeli znacie osoby, które chcą do Kanady wyjechać. Zresztą na tym kanale jest bardzo dużo filmików o Kanadzie, można się dużo dowiedzieć. Na pewno dużo się zmieniło od kiedy ja wyjechałem, ale myślę, że tylko na gorsze. Niestety. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, hej.